tego etapu się nie da przeskoczyć. Bez dobrych nauk podstawowych nie będzie dobrych nauk służących społeczeństwu, takich stosowanych, które można wdrożyć w praktykę i właśnie oczekiwać nowych lejków czy nowych rozwiązań technologicznych. Potrzebujemy dobrego finansowania i strategii na to, żeby spójny cały proces naukowy finansowany od początku do końca z uwzględnieniem tej specyfiki badań podstawowych i tego transferu do kolejnych etapów badań. Korea Południowa, zniszczona po wojnie w latach 50. bardzo mocno, bardzo szybko opracowała i skutecznie go zrealizowała, co jest bardzo ważne, taki plan rozwoju gospodarczego. Na początku industrializacji, później budowania czy kopiowania pewnych technologii, które powstawały w innych krajach, ale dosyć szybko to się też przerodziło na tworzenie swoich własnych technologii. No i proszę bardzo, od lat 80. jest właściwie azjatyckim tygrysem, który dostarcza bardzo wiele różnych rozwiązań dla całego świata. A literatura mówi, że kraje można podzielić na dwie grupy. Te, które wdrożyły system opracowania innowacji, i to są kraje takie jak Korea, właśnie jak Izrael, jak Stany Zjednoczone, i te, które uznają, że jakoś to będzie. No, te drugie kraje, niestety do nich również Polska się zalicza w tym momencie. Podcast Narodowego Centrum Nauki o polityce naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Dziś porozmawiamy o tym, że nauka to nie jest sprawa tylko dla naukowców. Porozmawiamy o tym, co zyskują państwa, kiedy inwestują w naukę i co tracą, kiedy tego nie robią. Będzie tradycyjnie o badaniach podstawowych, czyli tych, które są fundamentem przyszłych innowacji, choć nie dają szybkich rozwiązań. I będzie o 3 instytucjach: Agencji Badań Medycznych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowym Centrum Nauki. Są dzisiaj ze mną goście: profesor Wojciech Fendler, profesor nauk medycznych, kieruje Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i jest prezesem Agencji Badań Medycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Jóźwiak, czyli dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków i pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie również. Dzień dobry. I alfabetycznie trzeci, Krzysztof Pyrć, wirusolog, lider Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, od września 2025 roku prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dzień dobry. I zaczniemy od mocnego akcentu. Wyniki ostatniego Eurobarometru. 64% Polek i Polaków uważa, że nauka nie jest im potrzebna w życiu codziennym. Niemal połowa w ogóle nie dostrzega roli nauki i wierzy w teorie spiskowe. Z panów dziedziny, chociażby Polacy, niemal 50% uważa, że istnieje lek na raka, ale jest ukrywany ze względów biznesowych. No i też, że wirusy są tworzone w laboratoriach. Spora część Polek i Polaków również myli się co do takich fundamentalnych kwestii, co do których nauka ma jednomyślność, jak na przykład zmiany klimatu. Czy naukowiec, czy badaczka i badacz dziś może pozwolić sobie na brak zainteresowania tym, co ludzie, co społeczeństwo myślą o nauce? To jest bardzo przygnębiający temat i chyba zaniedbaliśmy przez wiele, wiele lat edukację i świadomość społeczeństwa co do tego, po co są naukowcy, co naukowcy robią. I ta doktryna, która w Polsce funkcjonowała, że uczelnie czy instytuty to są takie zamknięte silosy czy agregaty, w których ci naukowcy siedzą i robią coś naukowego, teraz owocuje właśnie tą izolacją. Ja się z tym zmagam wielokrotnie na trochę innej płaszczyźnie, bo obszar, którym się zajmujemy, to jest przede wszystkim analiza danych różnego rodzaju, bioinformatyka, biostatystyka. I systematycznie w rozmowach z ludźmi, z lekarzami, z naukowcami, głos, który słyszę, to jest: o, dobrze, że pan to robi, bo ja się na tym w ogóle nie znam. I
zawsze tak to przesiewam troszeczkę przez jakby swoją optykę, że nie spotkałem na swojej drodze osoby, która by mówiła z taką dumą i taką niefrasobliwością: o, do teatru to ja nigdy nie chodzę, albo książek to ja w ogóle nigdy nie czytam, albo sportu to ja w ogóle nie oglądam, w ogóle się nie znam na sporcie. Tego byśmy się wstydzili. A tego, że matematyka, nauka czy temat badań naukowych jest nam obcy, bez żadnego skrępowania osoby kształcone, osoby specjalistyczne to mówią. I teraz, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że w Polsce mamy według danych około 83 000 naukowców, to jest pewnie trochę więcej, to są etaty na uczelniach, więc załóżmy, zaokrąglimy do 100 000, to przypuszczam, że spora część społeczeństwa po prostu żadnego naukowca z prawdziwego znaczenia po prostu nie zna i nie wie, co on robi. Mamy 63 000 pracowników Poczty Polskiej, tak? Więc to jest taka skala. I tych znamy, bo musimy coś tam od czasu do czasu wysłać. I niestety nas, naukowców, jest po prostu za mało, żeby być adwokatami własnej sprawy. Potrzebujemy rzeczników, potrzebujemy osób, które będą propagowały i dadzą pewien efekt taki mnożnikowy, żeby mówić o tym, co naukowcy robią, żeby trafić do szerszego społeczeństwa. Bo nawet jeżeli my wyjdziemy czy w Warszawie na, nie wiem, plac Defilat, czy w Łodzi na Plac Wolności i zaczniemy krzyczeć na temat tego, co mądrego robimy, to nikogo nie będzie obchodziło, co najwyżej wezmą policję, że jakiś dziwak wychodzi, mówi o jakichś wirusach albo o jakichś nowotworach. Potrzebujemy osób, które od samego początku, od szkoły podstawowej przez liceum będą mówiły: nauka jest ważna, naukowcy rozwiązują problemy, które są istotne, nauka nawet na poziomie fundamentalnym jest ważna, bo za kilka lat znajdzie rozwiązania na problemy, którymi teraz się zmagacie. I to, co macie w kieszeniach, w rękach, w głowach, jest produktem prac naukowców. I bez tego po prostu nie ma postępu. A nasz kraj, jako 37-milionowe państwo, dość duże i dość istotne w Europie Środkowej, stać na to i powinniśmy mieć kadrę naukową, której jesteśmy dumni. I z jakiegoś powodu my tych naukowców trzymamy w tych uczelniach, instytutach i uznajemy, że niech oni tam sobie robią, co robią za te swoje jakieś pensje, a nie chcemy wiedzieć jako społeczeństwo, co nie robią. Więc to powinno działać w obie strony. Naukowcy powinni o tym mówić, ale społeczeństwo też powinno chcieć wiedzieć i powinno aktywnie angażować się w propagowanie informacji o tym, co robią polscy naukowcy, co robią naukowcy na świecie i dlaczego to jest ważne. Także to nie jest tylko zaniedbanie naukowców, to jest ogólnie zaniedbanie państwa. To jak to można robić? Mogę tylko wzmocnić w zasadzie to. Zgadzam się kompletnie, że to jest do jakiegoś stopnia porażka edukacji, porażka również w jakimś sensie uznaję to również porażkę samego siebie, prawda? Mamy mniej więcej podobny procent osób w każdym roczniku, który kończy studia, prawda? I później mamy tego typu efekty. I to prawda, musimy być bardziej aktywni, jeśli chodzi o propagowanie w ogóle postaw naukowych, o propagowanie czy wartościowych badań, czy w ogóle ciekawych informacji na ten temat. Musimy mocno wspierać i współpracować z, można powiedzieć, takimi profesjonalnymi popularyzatorami nauki, którzy są naszymi sojusznikami w tym względzie. No i starać się jak możemy przeciwdziałać. To też chyba trzeba o tym powiedzieć. No, mamy dosyć mocnego przeciwnika, prawda? Są grupy, które są zainteresowane szerzeniem teorii spiskowych, czy w pewien sposób dezinformacji. Swoją drogą też używają często metod naukowych do tego, żeby szerzyć taką dezinformację. I dokładnie z takimi rzeczami musimy się zmagać. Musimy być bardzo pod tym względem aktywni. Każdy z nas, także ja te badania w dużym stopniu biorę również do siebie i w jaki sposób to też jest drogowskaz dla tego, czym w przyszłości powinien się zajmować. Pan profesor. No ja powiem szczerze, zgadzam się całkowicie, natomiast chciałem zacząć od tego, czego nie powinniśmy robić tak naprawdę. Dlatego, że bardzo często pojawia się w tej przestrzeni publicznej oskarżenie, że społeczeństwo jest niewykształcone, niewyedukowane i nie rozumie, trochę z takim zarzutem, że to jest wina społeczeństwa. Moim zdaniem to w ogóle nie jest droga, dlatego że jeżeli ja popatrzę krytycznie na siebie, to ja jestem specjalistą w danym zakresie, ale jeżeli by się pojawiło jakieś zagrożenie, które by było związane na przykład z fizyką kwantową, to podejrzewam, że byłbym równie wrażliwy na dezinformację jak inni, dlatego że po prostu się na tym nie znam. I tu dochodzimy do problemu, że postęp technologiczny wyprzedził znacząco w tym momencie rozwój społeczny i rozwój rozumienia tego w społeczeństwie. W związku z czym, jeżeli my nie rozumiemy podstaw tego, co się dzieje, bo jest to tak wyspecjalizowane, nie dlatego, że jesteśmy głupi, to zbliża się to do magii. Jeżeli zbliża się to do magii, to tak naprawdę dochodzimy do miejsca, gdzie jest słowo przeciwko słowu. I jeżeli naukowcy się zamykają i nie chcą rozmawiać, no to mamy problem, bo ta druga strona bardzo chce rozmawiać. Natomiast ja muszę bardzo mocno poprzeć to, co pan profesor Fendler powiedział, że
naukowcy oczywiście, że powinni się włączać w popularyzację tego, co robią, co się dzieje w ich laboratoriach, w ich pracowniach. Oczywiście, że naukowcy powinni kształtować swoją karierę naukową, myśląc o tym społeczeństwie, żeby to nie było zupełnie odrealnione, tylko żeby faktycznie jakieś potrzeby społeczne spełniały te wyniki badań, jeżeli się udadzą. Natomiast też pamiętajmy o tym, że nie zawsze osoba, która jest doskonałym naukowcem, będzie doskonałym popularyzatorem. Mogę sobie wyobrazić genialnego fizyka, który zmieni świat i nie będzie potrafił kompletnie rozmawiać. Więc tutaj rola tych takich rzeczników nauki wydaje się absolutnie kluczowa. Zresztą ostatnio miałem okazję oglądać, jak to wygląda w Portugalii, gdzie oprócz instytucji finansujących naukę została powołana organizacja nazywająca się Ciência Viva, która to organizacja zajmuje się właśnie promowaniem tych wyników badań. Oni mają fundusze, oni zakładają w całym kraju centra informacyjne, podobne trochę do naszego Kopernika. Oni współpracują ze szkołami, mają swoje szkoły, zakładają kluby, a aktualnie otwierają pierwszą farmę, gdzie mają propagować jakby realne przełożenie nauki, na przykład na rolnictwo. No właśnie, my w tym gronie zakładamy, że chcemy popularyzować naukę i pan profesor wspomniał o rzecznikach nauki. No więc poproszę, żeby panowie wystąpili teraz w roli rzeczników nauki. Proszę spróbować przekonać naszych słuchaczy, widzów, że nauka zmienia ich codzienne życie. Jakieś przykłady, które według panów mogłyby przekonać nieprzekonanych. No dobra, to jeżeli 100 lat temu moje dziecko zachorowałoby na białaczkę, to umarłoby w ciągu miesiąca i jedyne, co mógłbym zrobić, to zadbać o to, żeby nie cierpiało. W tym momencie, jeżeli zachoruje na białaczkę, to prawdopodobieństwo, że przeżyje i będzie zdrowym dorosłym, sięga 90% i są to większe szanse na przeżycie niż to, że kiedy osoba wieku podeszłą złamie sobie kość udową, wychodząc z wanny na chodniczku w łazience. To wszystko zadziało się na przestrzeni 100 lat, a tak naprawdę szybciej, tak? Bo w 1967 Farber wykorzystał aminopterynę i metotrexat do podania leku kilkunastu dzieciom w Bostonie, uzyskując długotrwałe remisje choroby. Na przestrzeni, on był patologiem, lekarzem. Naglądał się sekcji zwłok tychże dzieci, skierował się na drogę naukową, w wieku 43 lat zrobił badanie kliniczne, które pokazało, że można leczyć choroby hematologiczne, co zresztą było inspirowane odkryciami, czy przypadkowym znaleziskiem podczas II wojny światowej. W efekcie tych zmian rozpoczęła się cała gałąź tworzenia chemioterapii i leczenia chorób onkologicznych za pomocą substancji leczniczych, w efekcie czego doszliśmy do etapu takiego, że spora część chorób nowotworowych de facto staje się chorobami przewlekłymi z dużym prawdopodobieństwem wyleczenia. To samo zadziało się na wielu innych obszarach i wiele chorób, które 100 lat temu były kompletnie uleczalne, chociażby cukrzyca, w tym momencie są może nie drobną uciążliwością, ale są po prostu uciążliwą chorobą przewlekłą, a nie wyrokiem śmierci. To wszystko było transferem pomysłu naukowego z laboratorium do kliniki. Ale bez tych pomysłów naukowych, bez fundamentalnych odkryć na początku, bez finansowania tego, co naukowiec mógł zrobić w oparciu o właśnie inspiracje, czy jakieś obserwacje naturalne, czy połączenie w nieoczywisty sposób faktów, które do niego dotarły, nie byłoby możliwe. Także my teraz, dzięki właśnie genialnym umysłom i możliwości tworzenia innowacyjnych badań podstawowych i realizacji ich w czasach, kiedy było to, mam wrażenie, troszeczkę prostsze, dochodzimy do etapu, kiedy możemy konsumować to poprzez efektywne leczenie chorób, poprzez różnego rodzaju technologie, które ułatwiają nam życie i zapewniają, że to życie jest coraz dłuższe i coraz lepszym zdrowiu. Dobrze, mamy jedno, terapie onkologiczne. Pan profesor. To ja też dam przykład dotyczący chorób, natomiast trochę innych chorób. 100 lat temu również pojawił się wirus, który znamy jako HIV. Mówię, że pojawił się wtedy, bo my się o nim dowiedzieliśmy dopiero na początku lat 80., kiedy zaczął powodować, no można powiedzieć, pandemię. Zaczęli nagle ludzie umierać na całym świecie. Nikt nie wiedział, dlaczego to się dzieje. I choroba była właściwie w 100% śmiertelna. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że były prowadzone wcześniej badania naukowe, badania podstawowe, które pozwoliły nam dowiedzieć się, że istnieją wirusy, pozwoliły opracować metody takie jak na przykład mikroskopia elektronowa, czyli zobaczyć tego wirusa. Powstały metody biologii molekularnej, które pozwoliły go wykryć i stworzyć testy diagnostyczne, czy wreszcie powstały metody projektowania leków. W stosunkowo krótkim czasie, bo to było około 10 lat, udało się stworzyć lek, który przywracał tych ludzi do życia. Ja miałem przyjemność, czy szansę, może to jest lepsze słowo, rozmawiać z lekarzami, którzy pracowali z pacjentami chorymi na HIV w tym czasie i ich relacja była taka, że to było absolutnie przerażające, ponieważ wszyscy pacjenci umierali. Pojawienie się pierwszego leku oznaczało, że ci ludzie są uratowani. W tym momencie mamy, no, można powiedzieć, kilkadziesiąt różnych leków, które
hamują rozwój wirusa HIV. Cały czas nie możemy się go pozbyć, a natomiast osoby chore mogą funkcjonować normalnie, nie stwarzają zagrożenia dla innych i mogą szczęśliwie przeżyć swoje życie. Co więcej, te same badania podstawowe, badania naukowe doprowadziły do stworzenia nowego leku, który nie tylko powstrzymuje zakażenie, czyli sprawia, że my jesteśmy w stanie żyć z tą chorobą, ale są w stanie zapobiec zakażeniu, czyli działają troszkę jak szczepionka. 2 razy do roku przyjmowane, znacząco redukują ryzyko tego, że się zarazimy i to jest właściwie pierwsza szansa na to, że największą pandemię XX wieku będziemy w stanie powstrzymać. Dobrze, mamy drugi przykład medyczny. Krzysztof, pozostaniesz w tym trendzie? W zasadzie służbowo powinienem też mówić o lekach, ale może spróbuję wyjść z tego pudełka i opowiem o przykładzie, który ostatnio nam opowiedział nasz znajomy Michał Bogdziewicz, który jest botanikiem. I jest fantastycznym przykładem, naprawdę. Okazuje się, że badania bardzo podstawowe dowodziły, czy też wskazywały na to, że rośliny podczas swojego rośnięcia i w ogóle podczas swojego funkcjonowania wysyłają pewnego rodzaju dźwięki. Dźwięki w reakcji na różnego rodzaju sytuacje stresowe i tak dalej. Dopiero niedawno te dźwięki, te sygnały w pewien sposób udało się rozszyfrować. Zdaje się, że przy pomocy sztucznej inteligencji i je odpowiednio zrozumieć. I wygląda na to, że bardzo szybko pojawi się technologia, w której na polach uprawnych będą stały mikrofony, które będą ściągały te dźwięki od roślin, które rosną na danym polu i będą informowały, o tutaj w tym miejscu rośliny sygnalizują, że jest zbyt sucho, a tu w innym miejscu rośliny sygnalizują, że jest jakiś atak jakiegoś szkodnika i w odpowiedni sposób trzeba zareagować. Gdyby to działało na małą skalę, to też bym sobie w mieszkaniu zainstalowała, żeby rośliny mnie informowały. No, trzeba poczekać na wdrożenie i stosować. Dobrze. Które z krajów według panów dostrzegły to, że nauka to jest inwestycja i które z tego korzystają? Bo mówili panowie o badaniach, odkryciach, które przełożyły się na realne zastosowania, ale one nie byłyby możliwe, gdyby ktoś wcześniej nie wyłożył pieniędzy na te laboratoria, na te badania. No to nie są tylko pieniądze. Jest jakby kilka czynników, które powodują, że takie strategie, że coś się w krajach udaje. I chyba nie ma jednej dobrej ścieżki. To jest tak, że różne kraje przyjęły różne strategie. Stany Zjednoczone przyjęły wariant taki, że jest dobra współpraca z biznesem i po prostu bardzo dużo pieniędzy, co pozwoliło im przez jakiś czas działać dobrze. Teraz ten system sobie sami rozmontowują skutecznie. Część krajów europejskich, na przykład Skandynawia, Szwecja, Dania, Finlandia, przyjęły strategię bardzo fundamentalnego podejścia do danych i w masywny, szeroki sposób obwarowany prawnie zbierają dane na przykład medyczne po to, żeby w oparciu o nie budować pewne strategie epidemiologiczne, wiążąc w pewien sposób rozliczenia systemowe z gromadzeniem danych medycznych. To powoduje, że mają bank danych, z tego korzystają wszyscy, a w oparciu o ich rozwiązania wszystkie pozostałe kraje mogą sobie polityki zdrowotne układać w ten czy inny sposób. Francja przyjęła strategię teraz do 2030 roku rozwoju life science i Unia Europejska też teraz ogłosiła dokumenty na temat właśnie strategii dla rozwoju nauk o życiu. Generalnie jest chyba tak, że łatwiej mają kraje, które są małe, które dokładnie wiedzą, jakie są ich zasoby, jakie są ich siły. My w Polsce mamy problem z tym. Tak, jesteśmy rozproszeni, mamy bardzo wiele inteligentnych specjalizacji. Wszystko, co robimy w Polsce jest naszą inteligentną specjalizacją. Mamy bardzo dużo pomysłów, jak można by poprawiać różne obszary, natomiast ciężko znaleźć jakiś punkt skupienia. Natomiast może, i to chyba jest taka ogólna zasada, najważniejsze jest to, żeby im bardziej nauki im bardziej podstawowe są badania, tym bardziej dajemy wolną rękę naukowcom, żeby oni byli w stanie te nieoczywiste połączenia wytwarzać, eksplorować i przychodzić z jakimś rozwiązaniem, które ktoś później może zabrać dalej, czy do biznesu, bo przez jakieś wdrożenie, czy do kolejnych etapów badań właśnie finansowanych przez agencje finansujące badania rozwojowe. Także im bardziej podstawowe badania, tym bardziej wolna ręka dla naukowców powinna być, bo ciężko jest zaplanować w tym momencie na poziomie kraju, że będziemy teraz badali, czy rośliny nas słyszą, albo czy mówią jakim dialektem na przykład. Tak? Więc to
to jest coś takiego, gdzie powinniśmy dać po prostu zaufać naukowcom i zaufać systemowi grantowemu i mechanizmom finansowania, które maksymalnie dbają o to, żeby ta nauka, która rzeczywiście jest taka nieoczywista i podstawowa, była robiona na jak najwyższym poziomie. I tego po prostu potrzebujemy. Więc to, co robi Narodowe Centrum Nauki, to, co robi Fundacja Nauki Polskiej, to, co robi IRC na skalę europejską, to jest ta ścieżka, której potrzebujemy. Być może byłoby lepiej, jakby tego finansowania było troszkę więcej i żeby troszkę więcej projektów w Polsce, która jest kilkadziesiąt lat jednak z racji ustroju i tej żelaznej kultury, która nas otaczała, no straciliśmy ten czas. Więc teraz chyba, żeby nadrobić, powinniśmy po prostu w to troszkę bardziej zainwestować. Tego etapu się nie da przeskoczyć. Bez dobrych nauk podstawowych nie będzie dobrych nauk służących społeczeństwu, takich stosowanych, które można wdrożyć w praktykę i właśnie oczekiwać nowych leków czy nowych rozwiązań technologicznych. Potrzebujemy dobrego finansowania i strategii na to, żeby spójny cały proces naukowy finansowany od początku do końca z uwzględnieniem tej specyfiki badań podstawowych i tego transferu do kolejnych etapów badań. Chyba w kontekście Polski warto byłoby rozważać kraje, które są podobne wielkościowo, populacyjnie, trochę historycznie i tak dalej. No, kraje, które odniosły sukces właśnie dlatego, że postawiły mocno na rozwój poprzez tworzenie nowych technologii, na badania naukowe. Przychodzą mi dwa takie do głowy. Izrael i Korea Południowa. Korea Południowa zniszczona po wojnie w latach 50. bardzo mocno, bardzo szybko opracowała i skutecznie go zrealizowała, co jest bardzo ważne, taki plan rozwoju gospodarczego. Na początku industrializacji, później budowania czy kopiowania pewnych technologii, które powstawały w innych krajach, ale dosyć szybko to się też przerodziło na tworzenie swoich własnych technologii. No i proszę bardzo, od lat 80. jest właściwie azjatyckim tygrysem, który dostarcza bardzo wiele różnych rozwiązań dla całego świata, dotyczących, nie wiem, motoryzacji, elektroniki i takich rzeczy. Wszystko to się wzięło z tego powodu, że no, była opracowana i była konsekwentnie realizowana strategia gospodarcza. Podobnie można powiedzieć o Izraelu, który w zasadzie jest jeszcze mniejszym krajem i też zniszczonym i borykającym się z różnego rodzaju problemami, gdzie tam też podjęto decyzję o tworzeniu nowych instytutów. Proszę bardzo, też około 1950 roku powstał Instytut Weizmana, prawda, który dosyć szybko stał się jednym z wiodących ośrodków naukowych na całym świecie. Okazuje się, że to można zrobić, tylko trzeba odpowiednich planów i odpowiedniej determinacji w ich realizacji. To takie dwa przykłady przyszły mi do głowy. Przepraszam, że wykorzystałem dwa. Ja chciałem zacząć trochę inaczej, to znaczy od tego, co literatura mówi na ten temat. A literatura mówi, że kraje można podzielić na dwie grupy. Te, które wdrożyły system opracowania innowacji, i to są kraje takie jak Korea, właśnie jak Izrael, jak Stany Zjednoczone, i te, które uznają, że jakoś to będzie. No, te drugie kraje, niestety do nich również Polska się zalicza w tym momencie, no, nie mogą wyjść na bycie liderem. I tutaj to bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, dlatego że chyba warto sobie zadać pytanie, czym ta innowacja jest, bo to nie jest takie oczywiste. Bo innowacja to jest bardzo pojemny worek, w którym mieści się na przykład sprowadzenie jakiejś technologii do Polski, czy usprawnienie jakiejś technologii, która istnieje. Natomiast to ma zasięg zazwyczaj regionalny. Natomiast prawdziwa innowacja, taka, której moim zdaniem potrzebujemy, żeby faktycznie pójść do przodu, to jest innowacja, która wywodzi się właśnie z nauki. Czyli innowacja, która polega na tym, nie że robi się nową grę, tylko na tym, że tworzy się na przykład nowy chip w technologii poniżej 2 nanometrów. Nie na tym, że produkuje się generyki, tylko na tym, że tworzy się nowe leki. I tutaj te przykłady można mnożyć. Czyli takie faktycznie stworzenie technologii, która zamiast dyfundować w środku w kraju i mieć zasięg regionalny, rozlewa się na cały świat i staje się standardem. I no, to jest też odpowiedź na pytanie. Ja się w 100% zgadzam, że takie kraje jak Korea, jak właśnie Izrael, Stany również, one są no, większe jednak znacząco, więc to jest trochę inna sytuacja, ale oni sobie z tym również doskonale poradzili. Ale myślę, że też na tym europejskim podwórku, bo Europa generalnie nie jest świetna, warto wspomnieć o krajach z Półwyspu Iberyjskiego, dlatego że Hiszpania i Portugalia z takiego bardzo słabego punktu ostatnio wyrosły naprawdę
na dobre pozycje. W związku z czym też może warto popatrzeć troszkę, gdzie my jesteśmy i nie traktować tego poziomu innowacyjności jako jakiegoś absolutu, tylko może tą deltę zmierzyć, czyli w jaki sposób my chcemy z pozycji, w której jesteśmy teraz, gdzie mamy bardzo dobrze opracowaną inżynierię, bardzo dużą przedsiębiorczość, przejść do punktu, gdzie faktycznie nasze technologie będą rozchodziły się na świat i może patrzeć też właśnie dookoła na Hiszpanię, na Portugalię, na Koreę, na Izrael. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. No już panowie poniekąd o tym wspomnieli, ale dopytam, jak zrobić i co zrobić, żeby wyjść z tego modelu, jakoś to będzie i jakie warunki są niezbędne, żeby w Polsce prowadzone były badania wysokiej jakości. A przy okazji, jako szefowie instytucji 3 ważnych od badań podstawowych, mogą też panowie dodać, jak panowie widzą tutaj rolę swoich instytucji. To, co jest potrzebne, jeśli chodzi o takie strategie, to jest to, żeby one były długofalowe, kompleksowe i żeby nie było możliwości obejścia ich, powiedzmy, w takiej, jakkolwiek to brzmi, w jakiś taki kreatywny sposób. Czyli założenie jest takie, że system całościowy, na przykład finansowania nauki, promuje te same rzeczy i te same zachowania we wszystkich obszarach. Czyli nie robimy troszkę inaczej, tak, a jeżeli robimy badania kliniczne, to finansujemy jakieś inne rzeczy, a jeżeli robimy działanie inżynieryjne, to w jeszcze inny sposób patrzymy na cały system. Założenie jest takie, żeby system był spójny, strategia była długofalowa i żeby było jasno powiedziane, że promujemy na każdym etapie jakość i konkretne mierniki, które są adekwatne dla dziedziny, ale znane i niemożliwe do obejścia, nie zmanipulowania. To jest trudne, tak? Mamy niestety duże skłonności administracyjne do takiego biurokratyzowania nauki w Polsce i to się odbija czkawką na wielu poziomach. Jeśli chodzi o ten system, który mamy w Polsce, no to w tym momencie wydaje się, że jest całkiem nieźle, dlatego że mamy instytucje finansujące naukę badania na różnych szczeblach. Mniej więcej to się domyka w taki spójny system, natomiast to, czego nam brakuje, to cały czas brakuje pieniędzy, dlatego że ta piramida, którą mamy, jest troszeczkę stoi na wątłych podstawach, tak? Bo finansowanie edukacji jest umiarkowane, bez dobrego zasilenia dobrymi kadrami zdolnych ludzi, którzy mając wysokie kompetencje, wysoką inteligencję, chcieliby się zajmować nauką. Ciężko jest nauki ściągnąć ludzi, mówiąc, że w nauce płacimy słabo. Potem finansujemy badania podstawowe przez NCN, gdzie brakuje permanentnie pieniędzy, a potem oczekujemy, że w jakiś sposób zasypiemy tą dziurę pieniędzy między CBR-u i ZABM-u i w jakiś sposób one się pojawią. No nie pojawią się, tak? Bo musimy najlepsze osoby, które mamy skierować do nauki, żeby robiły najlepsze badania podstawowe i te najlepsze badania podstawowe później komercjalizować. Więc system wymaga wsparcia na początku, tak? My próbujemy przeskoczyć ten system, tak jak to się parę razy udało, powiedzmy, w historii Polski, żeby gdzieś pójść na skróty, ale tu chyba na skróty się iść nie da. I taka strategia długofalowa budowy innowacji polskich wymaga rzeczywiście zainwestowania w te pierwsze etapy, bo tam są największe potrzeby. My troszeczkę idziemy na skróty, bo tak jak ten przykład Hiszpanii się pojawił, Hiszpania świetnie sobie poradziła na przykład z przyrostem badań klinicznych. Oni bardzo szybko wdrożyli literalnie europejskie zarządzenie dotyczące badań klinicznych i realizacji, wdrożyli to w prawodawstwo krajowe u siebie, co spowodowało, że staje się bardzo atrakcyjny dla sponsorów. I oni gwałtownie wzrośli jako jeden z bardziej atrakcyjnych krajów do realizacji badań klinicznych i wyprzedzają coraz kolejnych konkurentów europejskich z dużo silniejszą pozycją. Ale dzięki temu, że właśnie spójnie zarządzili przepisami. Także można iść na skróty, ale znowu to jest lokalne do jednego obszaru. Natomiast tak, żeby wytworzyć jakieś innowacje właśnie fundamentalne, te płynące z nauki, te innowacyjne leki, a nie generyki, no to trzeba niestety zacząć u podstaw. I to trzeba po prostu robić permanentnie, a nie rotować taką strategię co 3 lata przy okazji każdej kolejnej zmiany koncepcji, wizji, inicjatywy unijnej albo rządu. To może ja teraz. Mottem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej są słowa wspierać najlepszych, żeby stali się jeszcze lepsi. To jest chyba to, o czym ty również wspominałeś, czyli ten proces wyboru tak naprawdę, co finansować, jest tutaj kluczowy. Dlatego, że pieniędzy zawsze będzie za mało. Oczywiście powinno ich być w tym momencie więcej w systemie, ale jeżeli nie skupimy się faktycznie na jakości, nie skupimy się faktycznie na wyborze tych rzeczy, które są absolutnie przełomowe, to po prostu będziemy ten system rozcieńczali i tylko wybierając najlepsze projekty, najlepszych naukowców, będziemy w stanie stworzyć tak naprawdę taki ekosystem, w którym ta innowacja będzie miała szansę powstać, a badania podstawowe będą prowadziły do przełomowych odkryć, bo to są
tak naprawdę połączone, ale troszkę odrębne rzeczy. Druga sprawa jest taka, że przy generowaniu innowacji, o tym wspomniałem wcześniej, że ten model właśnie generowania innowacji, jak on powinien wyglądać, jak on powinien działać. W Polsce panuje troszkę takie przekonanie, że naukowiec powinien być właśnie genialnym teoretykiem, coś wymyślić, przetestować w laboratorium, później dostać pieniądze na badania stosowane, później założyć firmę, rozwinąć tą firmę i stać się bardzo majętnym człowiekiem. Polska powinna rosnąć w siłę i problem polega na tym, że ten model nazywany liniowym no nie sprawdza się tak często, że jednak te modele, które w tym momencie są postrzegane jako najbardziej efektywne, to są albo modele otwarte, gdzie jest po prostu zestaw graczy, którzy rozumieją swoje role w tym ekosystemie i współpracują bardzo ściśle, albo taki iteracyjny, gdzie nie tyle jest przejmowanie, co po prostu pomysłów czy wynalazków, ale bardzo, bardzo ścisła współpraca. To zresztą w Stanach to bardzo mocno funkcjonuje, gdzie wszyscy siadają przy jednym stole i rozmawiają. Także to wymaga bardzo dużej zmiany, właśnie zrozumienie, jakie są sposoby generowania innowacji i zdefiniowanie tego i komunikowanie tego, bo tego nam mocno brakuje. To jeszcze spróbuję o tym ekosystemie w kierunku innowacji, bo rzeczywiście to jest moim zdaniem kluczowe. Nie do końca się chyba zgodzę z tym, co powiedział Wojciech, że z naukami podstawowymi jest tak dobrze. Moim zdaniem są bardzo mocno niedofinansowane i sytuacja taka, że mamy instytuty panowskie, które nie są w stanie przekazać nawet złotówki na stricte badania naukowe, nie wskazuje jednak, że jest dobrze. To jest po prostu absolutnie nie uważam, że jest dobrze, w sensie system jakby ma wszystkie elementy, wszystkie filary są na miejscu. Dobrze. To tylko o to mi chodziło. Ale o tym właśnie chciałem powiedzieć. Możemy się nawet spróbować zgodzić, choć tu była dłuższa dyskusja, jeśli chodzi o badania podstawowe, ale najważniejsze to jest właśnie ten ekosystem i pewnego rodzaju ciągłość, czy stworzenie systemu, który w sposób ciągły, czy iteracyjny, czy liniowy, finansuje ten rozwój badań w kierunku potencjalnych innowacji i w ogóle rozwoju społeczeństwa w całości. Tutaj mamy bardzo złą sytuację, bo nawet jeżeli są badania podstawowe, są instytucje, które finansują badania podstawowe, to badacze bardzo często mówią o tym, że napotykają na pierwszą szykanę, czy pierwsze takie wąskie gardło, kiedy te badania podstawowe się kończą, kiedy tak naprawdę trzeba zrobić pierwsze badania o charakterze trochę dowodzącym, czy ten nasz pomysł ma jakieś szanse na zbudowanie, nie wiem, prototypu, albo w ogóle na rozmowach o jakichś innowacjach, znalezienie środków chociażby na dobrą ochronę patentową, która też jest bardzo droga i tak dalej. Tu mamy naprawdę pod tym względem bardzo dużą wyrwę, która naukowców w żaden sposób nie wspiera w tym, żeby kierować te swoje badania dalej na te kolejne etapy już wtedy, kiedy są TRL-e i tak dalej, ale chodzi o to, żeby kierować na takie etapy, kiedy to już mogą być te poziomy w ewentualnym obszarze zainteresowania czy biznesu, czy może ludzi, którzy chcą finansować startupy, czy inne jakieś rozwiązania, to mamy bardzo duże wąskie gardło na samym wyjściu z tych badań podstawowych. A w całym tym cyklu mamy tych wąskich gardł naprawdę bardzo dużo. I tu myślę, że długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale wszyscy się chyba głównie zajmujemy badaniami podstawowymi, więc może na tym można byłoby zakończyć. Chciałem tylko powiedzieć, że centrum od zawsze widziało ten problem w tym wąskim gardle i kilkukrotnie byliśmy inicjatorami czy współinicjatorami programu Tango, które w pewien sposób adresowało właśnie ten pierwszy etap rozwoju wyjścia z badań podstawowych w kierunku już tych badań stosowanych. Niestety nigdy się to nie stał program, który byłby jakimś systemowym i ciągłym odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Liczymy, że to się może uda zmienić teraz. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Ja jeszcze może dodam, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej tak naprawdę te instrumenty opracowuje i myślę, że to wszyscy mogą ich używać, bo to nie są i opracowane instrumenty na własność. Przykładowo teraz ruszamy z projektami Proof of Concept, czyli krótkie projekty roczne, które właśnie mają umożliwić, bazować na projektach NCN-u. Realizujemy projekt Prime, który ma
pozwalać zdefiniować tak naprawdę technologię, zdefiniować zespół, tak żeby promować albo rozwój technologii do gotowości takiej, żeby można było ją sprzedać, albo rozwój startupów, jak również projekty różnej wielkości, od First Team do Map, które pozwalają na właśnie bazując na badaniach podstawowych rozwój pomysłu w kierunku właśnie technologicznym, tak żeby w efekcie mogło dojść do zasypania tej luki. Natomiast potrzebujemy tego, żeby siąść przy jednym stole, potrzebujemy rozmowy i potrzebujemy tak naprawdę, żeby, tak jak powiedziałeś, żeby to była szybka ścieżka, tak żeby pomysły mogły faktycznie lecieć, a nie hamować i czekać przez kolejny rok na to, czy zostanie przyznane finansowanie, czy też nie. Dobrze, to już tak tytułem zakończenia, bo tu padło bardzo dużo argumentów i rzeczy, które powinny być wdrożone. To ja w zasadzie wygłosiłabym teraz podsumowanie, ale pomyślałam, że lepiej będzie, jeśli panowie to zrobią. Więc najpierw podsumowująco. Jeden warunek konieczny, żeby badania w Polsce mogły być traktowane jako inwestycja w przyszłość, w tym głównie badania podstawowe, to wystarczy mi jedno słowo lub jedno zdanie od panów. I drugie, chciałabym, żeby nasi słuchacze, nasi widzowie posłuchali też takiego, powiedzmy, minutowego wystąpienia, w którym panowie powiedzą, każdy z panów, że nauka to inwestycja w przyszłość i że od tego zależy, w jakim kraju będziemy żyli za 10, 20 czy 30 lat. To może pan profesor. To mogę zacząć, ale zacznę od końca, czyli na początku o samej tej nauce i roli tej nauki, czemu ona jest ważna. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że nauka to nie jest laboratorium. Nauka to jest wszystko, co mamy wokół siebie, to, że możemy teraz siebie widzieć, że możemy rozmawiać, mówić do słuchaczy, to, że siedzimy w budynku, to, że mamy telefony komórkowe czy elektroniczne notatniki, to wszystko jest nauka, to wszystko są wynalazki, to są wszystko odkrycia naukowe. Świat pędzi do przodu, jesteśmy w stanie latać w kosmos, jesteśmy w stanie praktycznie łamać rzeczy, które wydawały się wcześniej niemożliwe do pokonania, jesteśmy w stanie leczyć choroby. Wszystko, co nas otacza, sukces ewolucyjny człowieka i to, że jesteśmy gatunkiem dominującym, jakby na to nie patrzeć na Ziemi, to jest efekt tego, że my potrafimy prowadzić badania naukowe i wyciągać wnioski. Początkowo one były bardzo proste, wynalezienie koła, teraz są trochę bardziej skomplikowane, na przykład wynalezienie nowego leku, czy wynalezienie sposobów szyfrowania komunikacji. Wszystko, co nas otacza, jest nauką, tylko musimy tą naukę robić dobrze, musimy mądrze ją finansować i musimy jasno zdefiniować, co chcemy osiągnąć i jasno to komunikować. Miało być jednym zdaniem. Moim zdaniem kultura jakości. Przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby wszystkie nasze działania naukowe na różnym poziomie, w laboratorium, w instytucjach, w których pracujemy, czy też w instytucjach, których zarządzamy, żeby była ciągłe dbanie o jak najwyższą jakość prowadzonych badań i w ogóle całego działania. Mogę się w 100% zgodzić z Krzysztofem w tym, co powiedział wcześniej. Mogę tylko dodać, że my w Narodowym Centrum Nauki bardzo dobrze wiemy, że mamy dobrych naukowców, którzy są w stanie i są gotowi prowadzić badania naukowe na światowym poziomie. Mamy bardzo dobrze rozpoznane laboratoria, które już są, które się tworzą, które przyjeżdżają do Polski, które wspieramy, które właśnie takie badania prowadzą i chcą prowadzić w przyszłości. To są ludzie, którzy są gotowi się ścigać z całym światem i to też tutaj się też zgadzam z tym, co powiedziałeś. To jest w pewien sposób wyścig. Jeżeli wypisujemy się z tego wyścigu, no to po prostu zostaniemy też w punktach startowych. Mamy naukowców, którzy są gotowi się ścigać. My tutaj w swoich instytucjach próbujemy tworzyć system, który takich naukowców wspiera. Niemniej jednak potrzebny jest całościowy system, który w pewien sposób zepnie te wszystkie rzeczy po to, żeby właśnie od tego etapu kompletnie czasami odjechanych badań podstawowych tworzą się od czasu do czasu pomysły na pewne czy innowacyjne produkty, czy w ogóle na rzeczy, które wpływają na rozwój społeczeństwa, żeby te pomysły mogły być dalej w taki skoordynowany sposób realizowane. Spróbujmy nad tym pracować. I ostatni akord dla pana profesora. Teraz już ciężko, bo większość tych słów została ważnych powiedziana. Ja bym jeszcze prosił o to, żeby byłoby dobrze, żebyśmy wszyscy chcieli naukowców słuchać i im ufać, bo oni mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, tylko
w obecnym czasie przy zalewie tej ilości informacji i fake newsów i ogólnie kulturze klikania w nagłówki, które ładnie brzmią, trochę brakuje czasu społeczeństwu i politykom, żeby zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę ci naukowcy robią, dlaczego to jest ważne. I jeżeli damy im szansę, a zaprosimy ich do dyskusji, żeby usiedli przy tym stole, tak jak w Stanach czy w innych krajach, i żeby oni powiedzieli, czego potrzebują, żeby faktycznie te badania szły łatwiej, żeby łatwiej było je realizować, żeby likwidować bariery administracyjne, prawne, to rzeczywiście mamy w naszym kraju dużo osób, które stać naprawdę na dużo. I chyba naszą też rolą jako państwa, jako społeczeństwa jest pomóc im realizować te badania, które dla wszystkich nas będą później służyć. Także zaufanie i likwidacja barier to jest to, co też będzie potrzebne, żebyśmy nadgonili ten stracony czas. Bardzo dziękuję. Ta rozmowa jest wstępem do rozmowy również z udziałem polityków, która będzie się odbywała w gronie moich gości na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Wszystkich z Państwa, którzy będą tam obecni, serdecznie zapraszamy do pawilonu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A ja dziękuję dzisiaj bardzo Panom i dziękuję naszym widzom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.